Rozpoczynamy tydzień, a właściwie nie tydzień, tylko 10 dni startowe do Sierra Sinai. Mam specjalnie wcześniej po to, żeby się zaaklimatyzować na tej wyższej wysokości. Teraz aktualnie podróżuję z Bergamo, z lotniska i no to, co widzę po drodze, już zapiera mi dech w piersiach. Czuję, że jestem po prostu w domu, w takim sercowym domu, czyli w górach. Będzie super. Już się cieszę na cały ten wyjazd. Przez najbliższe 9 dni to będzie właśnie moja baza. 1600 metrów nad poziomem morza. A ja lecę na swój pierwszy rozruch. Udając się na ten trening, byłem naprawdę zaskoczony samopoczuciem, które miałem. Tutaj znajduję się aktualnie na wysokości powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, dokładnie około 2200. I szczerze Wam powiem, nie odczuwałem żadnego ograniczenia, które do tej pory było charakterystyczne dla mnie w tego typu warunkach. To od razu nastawiło mnie pozytywnie na nadchodzące dni i na nadchodzące, trudniejsze treningi. Potruchtane 60 minut na trasie, widzieliście, no jest przepięknie. Teraz jeszcze trochę sprawności, porobię trochę ćwiczeń aktywizujących staw skokowy. Chwilka sprawności w domu i kolacja. Jest to kolejna faza rehabilitacji moich stawów skokowych, a właściwie stawu skokowego, który skręciłem na zegamie. Trochę ćwiczeń dynamicznych, później dokładam jeszcze ćwiczenia ekscentryczne i kilka ćwiczeń stabilizujących tułów, tak aby ustabilizować staw skokowy. Switch. Rozkaz. Dziś już nieco dłuższy trening, bo 2 godzinki biegania po trasie. Zaczynam z Chandolin i kieruję się na początku w stronę pierwszego punktu, czyli Ponchet. Wracając się nieco trasą, później pobiegnę w stronę hotelu Weisshorn, którego chyba tutaj stąd jeszcze nie widać. I wracam tutaj, a po południu jeszcze 40 minut szybszego bieganka. I popatrzcie tylko, jak tu pięknie. Udając się na ten trening, miałem jasne zalecenie od trenera. Nie wychodzimy poza założony zakres tętna. Dlatego, że jest to nasz jeden z pierwszych dni tak naprawdę na wysokości i pomimo tego, że wykonywaliśmy wcześniej hipoksję sztuczną, trzeba się zaadaptować. Tutaj miejsce kolejnej stacji odżywczej, a ja kieruję się w stronę hotelu Weisshorn. Jest i hotel Weisshorn. Jest to już w pobliżu najwyższego punktu na biegu. Ja natomiast dzisiaj tutaj zawrócę, ponieważ już będę się zbliżał do końcówki swojego rozbiegania. Ale kurczę, to wszystko robi mega wrażenie. Finalnie trening zakończyłem w bardzo dobrym tempie i ze świetnym samopoczuciem, aczkolwiek byłem już nieco głodny. Czas więc na to, aby zjeść obiad, ale zobaczcie w jakiej formie. Z racji na fakt, że nie mam tutaj dostępu do kuchni, ten hotel, w którym mieszkam, no głównie ze względów finansowych, ponieważ no musicie wiedzieć, że bardzo drogie są tutaj zakwaterowania. Nie ma kuchni dla gości, także mam mikrofalówkę. Więc pierwszy raz gotuję makaron w mikrofalówce. Proszę, dla chcącego nic trudnego, makaron, właściwie spaghetti z sosem pomidorowym, oliwkami i tuńczykiem. Mega.
Dzisiaj 2 treningi, na drugi pójdę gdzieś koło godziny 18, więc w międzyczasie troszeczkę odpocznę i popracuję. Nie jest to dla mnie przerwa, nie są to dla mnie wakacje, tylko robię również różne rzeczy, które tylko ja mogę ogarnąć czasami. Dlatego jest to świetny też czas na to, że bez pracy z pacjentami mam dodatkowo moment na zrobienie wszystkiego tego, tak jak mówię, na co nie ma na co dzień czasu. Natomiast dbam też o to, żeby jednak dosyć mocno skupić się na regeneracji. Dziś zajmowałem się głównie aktualizacją stron internetowych i aktualizacją swojej własnej strony internetowej. To jest zadanie tak naprawdę, które zajmie mi około 3 dni, ale na ten moment zamykamy laptopa i ruszam na drugi trening, czyli 40 minut po około 4 minuty na kilometr i 5 razy 100 metrów. No słuchajcie, średnia 3,57 z tych. No wiadomo, że to tylko 40 minut, ale jednak jestem na wysokości i to na wysokości około 2150. Średnie tętno 153, wzniosu też tam troszkę było, bo 109 metrów. Także, no mówię, fajnie przebiega ta adaptacja do wysokości. Mam nadzieję, że tak już będzie tylko do samego startu. I że będę czuł się tylko lepiej. Na razie i sen pierwszej nocy był dobry, i HRV było dobre, odczucia też są w porządku, także no cóż, zobaczymy jak będzie. Kolejna wymyślna, prosta, ale jakże fajna kolacja. Tortilla z warzywami i z wołowiną. Wil je naar de Funny speeltuin lopen? Dzień trzeci mojego pobytu. Ruszam dzisiaj na longa. 3,5 godziny. Zamierzam pobyt do hotelu Weisshorn, później trasą biegu do Zinal. Wrócić tamtymi trawersami, które widać o tam. I wrócić tutaj do hotelu. Myślę, że łącznie wyjdzie mi około 33-34 km. Pogoda w miarę dobra. Mam nadzieję, że nie będzie padać. Ruszamy. W pierwszych 30 minutach mojego longa dzisiaj mam jeszcze do wykonania 8 razy 30 sekund mocnego podbiegu z przerwą 1 minuta w frukcie. Takie lekkie pobudzenie, bo jutro, czyli w sobotę, czeka mnie bardzo mocny trening, ale o tym za chwilę. Takie 30-sekundówki pozwalają nieco urozmaicić long run i normalnie w warunkach, w których czulibyśmy zawalone mięśnie, taki charakterystyczny brak mocy oraz wrażenie, że jesteśmy po prostu zamuleni, możemy wykonać kilka takich pobudzeń. Nie jest to dla mnie nowość, stosowaliśmy to już w przeszłości. Tutaj jednak ze względu na objętość, którą miałem w tym tygodniu, takie bodźce są naprawdę bardzo potrzebne, a co ważniejsze, potrafią one nas przygotować właśnie na następny dzień. Nawet nie tylko na samopoczucie w trakcie tej konkretnej jednostki, ale na to, co będziemy wykonywać w dniach następnych. A uwierzcie mi, takie pobudzenie było mi bardzo potrzebne. Nie biegałem tego jakoś bardzo szybko czy bardzo dynamicznie, ale staraliśmy się tutaj skrócić krok, biegać na wysokiej kadencji i biegać rytmicznie. 30-sekundówki skończone. Początek dosyć niemrawy, później naprawdę fajnie noga się rozkręciła. Nawet w takim dniu jak dzisiaj, to szczerze mówiąc dalej nie przestaje mnie zaskakiwać. W sensie poziom formy wertykalowej, ponieważ myślałem, że zacząłem bardzo wolno, a tak naprawdę mam na niezbyt trudnym i nastromionym odcinku nadal 1200 metrów pełni na godzinę, więc super. A odnośnie tego, przed czym się tak pobudzam, bo pomimo tego, że jest to long i oczywiście nie luzuję z robotą jeszcze, bo do startu jest 8 dni, to jutro od samego startu, a się od biegu na tą techniczną ścieżkę za asfaltem,
robię test na vertical kilometer, więc ja jestem dosyć podekscytowany. Dziś wszystko zachmurzone. Jest też dosyć chłodno. Natomiast jest to miłe wytchnienie po upałach, których doświadczaliśmy w ostatnim czasie. Niemniej jednak wolałbym widzieć te widoki, ale trasa na razie generalnie jest super prosta pod kątem technicznym. Znajduję się tutaj na zbiegu od hotelu Weisshorn. Jak mogliście zauważyć do tej pory, ten zbieg był naprawdę bardzo prosty technicznie. Jednakże na około 6 km do mety następuje właśnie taka kamienista sekcja. Z nierównymi, luźnymi kamieniami, biegniemy tutaj po takim piargu, jak widzicie, i trzeba tutaj dosyć mocno uważać na to, gdzie stawia się stopy. Oczywiście, jeśli biegnie się powoli, tak jak ja tutaj poruszam się z prędkością około 4,30, 4,50 na kilometr, to jest to znacznie bardziej odczuwalne. Podejrzewam, że tak jak zawsze na wszystkich trasach, w trakcie zawodów będzie to o wiele prostsze zadanie. Niemniej jednak na bardzo dużym zmęczeniu to jest fragment, na którym można zrobić sobie potencjalnie krzywdę, dlatego tutaj na pewno zamierzam zachować ekstra czujność i skupić się mocniej pomimo narastającego zmęczenia. Po zakończeniu tej sekcji natomiast następuje ostatni fragment zbiegowy. Jest on już dosyć prosty technicznie pod kątem podłoża, natomiast robi się dosyć stromo. Z tego co kojarzę, to na ostatnich 3 km tracimy aż 600 metrów, więc jest to bardzo dużo. Jak też widzicie, ten bieg przebiega w większości powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, co stanowi na pewno dosyć duże utrudnienie dla osób, które nie są do tego przyzwyczajone. I też jak widzicie, trzeba tutaj zachować czujność w momencie, w którym będzie bardzo sucho, albo z drugiej strony bardzo mokro. Można się tutaj bardzo łatwo poślizgnąć, stracić przyczepność, a co za tym idzie, stracić czas. Niemniej jednak dobrze jest właśnie wykonać taki rekonesans. Dzięki temu wiem wcześniej, czego mogę się spodziewać. Wiem, gdzie muszę szczególnie zachować ostrożność, gdzie muszę bardziej się skupić, a dzięki temu jestem bezpieczniejszy i skuteczniejszy na całej trasie. Dlatego też taki long bardzo pomógł mi w planowaniu mojej strategii na bieg. I dotarłem do Zinal. Mega biegowa jest ta trasa od hotelu Weisshorn. Natomiast zdarza się kilka takich bardziej technicznych momentów, ale może w sumie to jest 400-500 metrów takiego technicznego biegania. Ja teraz kieruję się na przeciwległe zbocze, znowu biegam na 2400 i stamtąd kieruję się już z powrotem do Sandruka. Jestem z powrotem w dolinie. Zostało mi jeszcze jakieś 6 km. Większość upu już też za mną. Naprawdę fajne te szlaki. Myślę, że gdyby tu nie było tak drogo, to chętnie można by to zorganizować jakiś obóz. Coś sobie kiepsko chyba popatrzyłem na tego traka. Nie spodziewałem się, że pod koniec będę miał jeszcze takie strome przewyższenia do pokonania. No i w rezultacie jestem już dosyć mocno zmęczony. No a jeszcze zostało tak około
120-30 metrów przewyższenia, więc będzie jeszcze co robić. Ostatnie podrygi na moim longu. Już jestem w St. Luke, ale no jak widać, końcówka pod górkę. Long wprawdzie w zakładanym czasie wyjdzie około 3,5 godziny, ale na końcu zrobiło się już dosyć gorąco. No i to się też trochę daje we znaki. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o tym, że dzisiaj, czyli 1 sierpnia, jest święto narodowe w Szwajcarii, więc jak widzicie, naprawdę tutaj świętują. No ja skończyłem longa. Wyszło finalnie 35 km. Jeszcze troszeczkę więcej niż track pokazywał, więc też nieco dłuższy czas, bo 3 godziny 40 minut około. 2200 metrów przewyższenia, no ale średnie tempo 6,20, więc to też pokazuje, że w porównaniu na przykład do naszych Tatr trudności tutaj nie ma żadnych. Teraz muszę jak najszybciej zjeść, umyć się, może pójdę właśnie na targ jeszcze zobaczyć, coś lokalnego spróbować, ale przede wszystkim trzeba odpoczywać, bo już jutro vertikal do pobiegnięcia. Po raz kolejny gotowanie, wersja budżetowa i tutaj mamy ryżankę. Jeden z moich głównych takich regeneracyjnych węglowodanowych posiłków. Pięknie zrobiona, no więc czas uzupełniać te stracone węgle na longu. I na tym skończymy już nasz dzisiejszy odcinek. Pierwsze 3 dni aklimatyzacji tutaj w St. Luke przebiegły bardzo dobrze. Bardzo cieszę się z tego, że moje ciało tak dobrze reaguje na wysokość, czego bym się szczerze mówiąc nie spodziewał. Więc bardzo nie mogę się już doczekać tego startu. Ale zanim on nastąpi, będzie jeszcze kilka ciekawych rzeczy. Oczywiście, jeśli jesteście zainteresowani tego typu treściami, chcielibyście, żeby pojawiały się częściej, rozważcie proszę wsparcie mnie na Patronite, dzięki czemu będę mógł po prostu skupić się na trenowaniu oraz na tworzeniu właśnie takich filmów. Oczywiście zasubskrybujcie również kanał, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, co planujecie jeszcze w te wakacje i do zobaczenia w kolejnych materiałach.